dzisiaj mamy deszczowy deszcz. Bardzo deszczowy. No leje i leje. Wczoraj było tak samo. Ogrom memów, które widzę o pogodzie w Niderlandach. Jest śmieszne dosyć. Relatable memes. Is it easy? No. Do I Relatable. like it? No, I don't. But do I do it? Yeah, I do. Mam kawusię w panu z KFC. Znaczy nie w nim, tylko w kubku, który ma jego twarz. Jego twarz jest na kubku. Ale co? Muszę rozczesać włoski troszeczkę. Co tam u was, Steven Gang? Steven ma tę paskę wojownika. Level upuje Steven ciągle. Nie stoi w miejscu, on ciągle pnie się ku górze, jak widzicie. Why are we still here? Just to suffer? Bo stawiałem gdzieś go tu w backgroundzie. Ale nie mam backgroundu tutaj. Background to jest ściana i lodówka. Top mojej lodówki nie należy do najczystszych miejsc na świecie, ale jest. Nie wiem. Opowiem wam historię. Jak się tu znalazłam z powrotem. Może trochę czujecie się zagubieni w moim lore of Asia. A mój lore jest też taki posrany trochę, tak powiem szczerze. Ostatni filmik, jaki udostępniałam, był z Amsterdamu. Gdzie tam pracowałam przez jakiś czas. Ciekawe doświadczenie. Nauczyłam się tylko tego, że już nigdy więcej nie będę pracowała na chłodni. Ani na produkcji na chłodni tym bardziej, bo to są dwie najgorsze rzeczy, jakie są w ogóle. Już dłuższy czas szukaliśmy oferty i pojawiła się, i było dla par, i bla bla bla. No i tak jakoś poszliśmy w to tak ślepo do WZ-u. Kroiłam sałatę. Number 15. Burger King foot lettuce. The last thing you'd want in your Burger King burger is someone's foot fungus. Kapustę, szpinak, ananasy. No ale to byśmy się rozmyśliliśmy po miesiącach, bo zmieniliśmy też agencję przy okazji, więc wszystko przenosiny, rezygnacje i zaczęcie pracy gdzie indziej, bla 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 bla. No i wyszło jak wyszło, nie? Wyobraźcie sobie, bo tutaj mamy hotel, mamy kuchnię jedną na 6 osób, mamy 6 pokojów, każdy ma prywatny pokój, tak jakby, prywatny. No masz drzwi, masz klucz do drzwi, tak? Właściciele hotelu mają klucz do twoich drzwi i robią czasem wizytację, Czy nie masz syfu, narkotyków, alkoholu i takich tam rzeczy w pokoju, nie? Znaczy alkohol możesz mieć, no ale chodzi o to, że nie możesz mieć, nie wiem, no pustych butelek na przykład, czy coś tego typu, no bo to taka żulernia trochę, że tak powiem. Na 2 osoby po jednej łazience, czyli mamy 3 łazienki. Nie wiem, wiecie co, deszcz mnie czasem w taki tryb wprowadza, że jak coś powiem, to tak głęboko myślę nad tym, co mówię. Nie wiem, od czego to zależy. No nic, lepiej myśleć troszkę niż wcale. No i to jest dobry tryb.
To jest ok tryb, jeśli chodzi o mieszkanie tymczasowe. Temporary house. Nie jest najlepsze, ale jest ok. Bo porównując do hotelu, w którym mieszkaliśmy, będąc w Amsterdamie, no to jest mega lepiej, nie? Bo tam ten hotel jest zbudowany, dedykowany dla pracowników. Hotel został kupiony przez agencję i nic z nim nie robili. Nie był przebudowywany, nic, żadnych renowacji, tylko był to, jakbyście pojechali gdzieś na wakacje do hotelu, to jest taki hotel. Więc nie ma kuchni. Kuchnia jest jedna dla wszystkich, dla całego hotelu i to wygląda jak kantyna. Są dwa duże pomieszczenia kuchenne, takie, że masz 7 czy 8 kuchenek w jednym pomieszczeniu i w drugim po 8. Wyjście na taras, tak zwany. Czyli jest skupisko ludzi adekwatnie. Dla mnie to jest duży minus, że tak powiem, bo ja mam bardzo wybiórczy zmysł socjalny i socjalizowania się. No najczęściej nie moje środowisko. Najczęściej, bo zdarza się, że spotka się kogoś ciekawego, ale to jakby nie ma wyjścia, nie? Jedną z potrzeb ludzkich jest kontakt z innymi ludźmi, więc nie mogę się tego wyzbyć. Jest to nieodłączna część życia. Z jednej strony to wolałabym z nikim nie gadać, a z drugiej strony to czasem mam takie, że nie mam przyjaciół i pora umierać. Nie pora umierać. Ale to jest taka dygresja. Wracając do tematu. Większość mieszkań agencyjnych jest dzielone, czyli że macie pokój dzielone na 2 osoby. Tak jak ja miałam na samym początku w Almer. To był dosyć duży pokój, za czym tęsknię. Jeśli chcecie tu zostać na krótko, no to co wam szkodzi tak naprawdę? Poza tym, że możecie spotkać różnych ludzi, najróżniejszych ludzi, z którymi mieszkacie w jednym pokoju. Nigdy nie wiadomo, na co trafisz. Dlatego ludzie na przykład przyjeżdżają ze znajomymi, czy z rodziną, czy coś. No bo wtedy mają takie ubezpieczenie, że dobra, będą we dwójkę gdzieś mieszkać na pokoju i będzie okej, nie? Ale w momencie, kiedy macie współlokatorów, mogą być zewsząd, nie każda agencja sprawdza, czy ktoś na przykład był karany w swoim kraju, więc czy nawet sprawdzają, ale no przymykają oko na to. No więc różnie można trafić tak naprawdę. No, tu jest taki plus, że wszyscy mieszkają razem i oddzielnie. No, mają swój pokój każdy. Stwierdziliśmy, że lepiej wrócić już do tego, co znamy i wiemy i na tym zbudować coś dalej, niż zaczynać z powrotem od zera w nowym miejscu i znowu mieć pierdolca, za przeproszeniem. Jest taki wóz albo przewóz, bo możecie zmienić pracę i być 100% zadowoleni, jest lepiej i tak dalej, z miejsca zamieszkania tak samo. A możecie trafić na jeszcze gorsze warunki. Ja znalazłam sobie pracę w takiej firmie małej, co robi portfele, szyje portfele, to jest taki main thing. Mają też worki, Jezu, ale ja tego nie cierpię dosłownie, nie? Stoisz cały dzień, robisz kurde ciągle to samo. Dla mnie, jak ja tam przyjechałam po tej produkcji, to jeszcze miałam takie
cokolwiek będę robiła, ważne, że jest ciepło, że są 5 dni pracy. Spoko. Dla mnie to wystarczyło wtedy. No ale oczywiście jak to natura ludzka działa, no to już zaczęłam zauważać te małe kruczki, te takie no, niedogodności. Wiem, jaki jest mój goal. Chcę mieć pracę, która będzie dla mnie znośna, łatwa. Będę zarabiała tyle samo każdego tygodnia i mogę robić w międzyczasie takie rzeczy jak to, jak nagrywanie filmików, malowanie, jak teraz zajęłam się trochę tworzeniem koszulek z grafikami, takimi co ja tworzę. Będę wracała do śpiewu, teraz mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie i ja tym chcę się zająć, ja chcę się tym zająć, a nie portfelami, czy nie wiem, workami. Kogo obchodzą worki? No mnie tak, obchodzą mnie, bo muszę to robić. To jest żyćko, nie? Ale mówiąc szczerze, ja tutaj czuję się bardziej w domu niż w Polsce. Nie wiem, od czego to zależy, wiecie, ale może dlatego, że nigdy nie czułam się w Polsce, jakbym miała swój dom. Wiecie, no po utracie mojego rodowitego domu, tak naprawdę czułam, że nie mam swojego miejsca na ziemi. I myślę, że tutaj, będąc tutaj, nawet w tym tymczasowym mieszkaniu, mając więcej miejsca adekwatnie niż miałam w swoim mieszkaniu, domu w Polsce, niż mam w sumie, no bo to jest nadal moje mieszkanie. A dwa, że to jest miejsce, gdzie się usamodzielniłam, tak naprawdę. Każdemu, kto czuje się zagubiony w miejscu, gdzie jest, potrzebujecie ucieczki, to polecam wam przyjechać nawet na, nie wiem, pół roku za granicę, żeby zobaczyć, jak to jest. Moja sytuacja była dosyć specyficzna, bo jak rozmawiam z ludźmi, no to mają rodziny w Polsce, że zarobią tyle, ile chcą i ciach Polska. Ja jestem w takiej sytuacji, gdzie no ja tak nie myślę. Nie czuję potrzeby wracania do Polski. Tak naprawdę. Bo myślę, że tu mam wszystko, czego mi potrzeba. Droga po dobre życie tutaj, w Niderlandach, nie jest taka trudna. Absolutnie. Ostatnio zajęłam się bardziej też administracją tutaj. Zarejestruję się, bo pierwsze co musicie mieć, żeby tu pracować, to jest BSN oczywiście. No i zależnie od agencji albo was tam prowadzą za rączkę, co tak to powinno wyglądać, albo na własną rękę musicie to załatwić. No i teraz będę się rejestrować w Urzędzie Miasta, bo mam taką możliwość, a jeśli jestem zarejestrowana, to mogę się ubiegać na przykład o mieszkania socjalne. Co zamierzam zrobić? Warto przyjechać, warto zobaczyć. Jeśli macie gdzie wrócić w Polsce, czy tam gdzie indziej, do waszego domu, czemu nie? Jest to taki, się śmiałam, że to jest taki trochę survival camp, bo jakby no musicie wszystko ogarniać jak dorosła osoba. No, ja tutaj bardzo wydoroślałam. I artystycznie tak samo. Artystycznie się tak
tak otworzyłam. Nie wiem, czy w Polsce by było tak samo, jakby nie obchodzi mnie to, bo jakby nie lubię gdybać, wiecie. Ostatnio rozmawiałam z koleżanką, że mogłabym wyobrażać sobie, co by było, gdybym została w Polsce, co by było, gdybym... Ja nie wiem, co by było. Powiem wam, że nie wiem, co by było, gdybym została. Nie wiem, co by było, jakbym, nie wiem, nagle stwierdziła, że jadę do Hiszpanii, pierdolę wszystko, będę, nie wiem, kelnerką. Mogłabym to zrobić. Są ludzie, którzy tak robią i teraz tam mieszkają. Będąc w Bydgoszczy, odwiedzając moją rodzinę, znajomych, ja po 3 dniach ja mam już dosyć. Jakby przykro mi, że tam mówię, bo to jest mój dom jakby, nie, ale no... Nie wiem, coś jest takiego w tym mieście. Jak mam porównanie teraz, jak żyję tutaj, już, no nie wiem, już 2. rok, widząc ludzi i ich jakby sposób bycia, ja teraz zauważam takie rzeczy, których wcześniej miałam takie, normalka, nie? Ten kraj jest bardziej... O, z Mariuszem też o tym mówiłam, że z tym Holendrem, że ten kraj jest bardziej miętki. I to jest prawda. To jest prawda. I cieszę się, że tu jestem z tego powodu. Jakbym nie podjęła decyzji bardzo, nie wiem, nierozsądnej, czy rozsądnej, ryzykownej na pewno, żeby tu przyjechać, to straciłabym to wszystko, o czym tu się dowiedziałam. Nie uzyskałabym tego doświadczenia, nie poznałabym tylu ludzi wartościowych. Również mam moich ukochanych przyjaciół, z którymi uwielbiam spędzać czas i gadać, i pieprzyć głupoty i uwielbiam to robić, ale tylko dla nich, nie dla tego miasta. A tutaj, no, alternatywny świat po prostu. 2 alternatywne światy tak naprawdę. Mam parę rzeczy, które chciałabym zrobić w Polsce i to zrobię, prędzej czy później. Pytaliście mnie o nagrania, muzykę. Mam projekt, który chcę zrealizować w Polsce. Cały czas odwiedzam moje piosenki, wertuję je, zmieniam jakąś małą rzecz. To jest proces, wiecie, to nie jest takie coś, że... Ja nie jestem taką artystką, że puf i mam piosenkę. Po prostu nie jestem takim typem artysty, że tak powiem, nie? Widzę, jak te piosenki ze mną dojrzewają, dorastają i myślę, że to jest dobry proces. I nie chcę go... Chcę go jakby sfinalizować, oczywiście. Koniec końców. Wszystko jest in motion. Dobra, to zrobimy coś konstruktywnego i pojedziemy w deszczu po jajka. No. To płyniemy sobie właśnie. To jest moja fura tymczasowa. I jedziemy po jaja. Najlepsze połączenie, jakie tu można mieć, to deszcz, najdrobniejszy deszcz na świecie i wiatr prosto w oczy. To jest najlepsze połączenie, jakie można tutaj osiągnąć w Niderlandach. No, to was zabiorę na przejażdżkę. Bramki się zamknęły.
kompletnie bezpłatne. Nie no, płatne, chyba że tu masz jakiś, że samochody tu przejeżdżają, to musisz zapłacić. Ale rowerem nic nie płacisz. Tam goście se czekają na drugi kurs. A my lecimy po jaja. Jaja journey. No i dotarliśmy do jajecznej chatki. Nie tylko z jajkami w sumie. Dzień dobry. Na touch mamy maszynkę. 24 za 6 euro. Tutaj mamy 8 za 30 jajek. Ziemniaczki. Tutaj mamy fasolę. A tutaj zostawiamy puste jajeczne pojemniczki. Mamy 11. Mamy jajeczka. Są też takie w innych miejscach z serami, na przykład mlekiem, przetworami. No i nie dość tego, że są jakby świeże te jajka, no to jeszcze są tańsze niż w sklepie tak naprawdę i myślę, że warto się rozejrzeć, jeśli jesteś w Niderlandach, w miejscu, gdzie mieszkasz, czy jest takie miejsce na przykład, gdzie możecie wesprzeć lokalne gospodarstwa. A jest tu dużo takich miejsc tak naprawdę. Jajeczka. Nie z naturemy, tylko z jajkomatu. Tu trochę zboczyłam z trasy, ale tak wyglądają w większości Niderlandy. Po drugiej stronie widać owce, znaczy ja widzę, nie wiem czy wy widzicie, które ja widzę z okna tam gdzie mieszkam w hotelu. No, jak to wygląda? Niby depresja, ale dosyć kolorowe jak na depresję. Jak to nie kochać tego miejsca, powiedzcie? Ja nie wiem. Wróciłam z przygody jajecznej. Teraz pora na prysznic ciepły. I może jakąś jajówę sobie zrobimy, co? Niderlandy.
Wasze zdrowie. Dbajcie o siebie, pijcie wodę i cieszcie się z tego, co macie. Deszcz mnie czasem w taki tryb wprowadza. Lepiej myśleć troszkę. No jak to nie kochać tego miejsca, powiedzcie?